Witajcie. Dzisiaj tak króciutko chciałem Wam opowiedzieć o dusznościach i o urządzeniach, które po prostu potrafią Wam monitorować poziom tlenu we krwi i o urządzeniach, które będą pomagały pacjentom w oddychaniu. Myślę tutaj o koncentratorach tlenu. To urządzenie, które widzicie tutaj, to jest pulsoksymetr. To jest urządzenie bardzo tanie, proste w obsłudze. Kosztuje kilkanaście złotych w aptece lub na Allegro. Takie proste, nic więcej Wam nie potrzeba do domowego użytku. Zasada działania jest bardzo prosta. Wkładacie urządzenie na palec, to jest taka żabka, naciskacie, tutaj wkładacie na palec, w środku zapalacie takie światełko, tutaj go włączacie, jeśli się automatycznie włączy i urządzenie jest gotowe do użycia. Pokazuje Wam poziom natlenowania krwi pacjenta. Żeby to wskazanie było wiarygodne i prawdziwe, musicie pamiętać o kilku rzeczach. Mianowicie, jeśli pacjent będzie miał pomalowane paznokcie, albo będzie miał zimne ręce, albo będzie miał tatuaże na palcu, brudne ręce, będzie się poruszał, to te wskazania mogą być mało wiarygodne. Więc musicie o to zadbać, żeby palce były ciepłe i te warunki, o których Wam mówiłem, powinny być spełnione. Zaburzenia w wyniku odczytu mogą również spowodować inne czynniki, takie wewnętrzne, jak na przykład zaburzenie poziomu karboksyhemoglobiny, methemoglobiny albo bilirubiny we krwi. Czyli jeśli będziecie mieli pacjenta, który będzie miał chorą wątrobę, poziom bilirubiny będzie wysoki we krwi, czyli będzie miał żółte oczy, żółtą skórę, wskazania mogą być niewiarygodne. U pacjenta zatrutego tlenkami i szczadem z pożaru te wyniki również mogą być tutaj zaburzone, nieprawdziwe. Normalne wartości, które Wam pokaże pulsoksymetr dla zdrowego człowieka, to jest 96 do 99%. I to jest norma. Jeśli macie kogoś starszego, który cały czas leży i pulsoksymetr pokaże Wam 92-91%, a pacjent Wam nie zgłasza duszności, to nie jest żaden powód do paniki. Tak samo jeśli ktoś choruje na POHP, to wtedy te wartości mogą spadać poniżej 90%. Pulsoksymetr może pokazać nawet 85%. I to też są warunki wskazania jak najbardziej ok. Nie próbujcie, broń Panie Boże, w takim przypadku natlenować jakoś tego człowieka, a broń Panie Boże podawać mu tlen, bo mu bardziej zaszkodzicie niż pomożecie. Jeśli macie takiego człowieka, który jest bardzo chory i już jest pod koncentratorem tlenu, musicie również pamiętać o tym, że żeby ten koncentrator dobrze działał, ważne są dwie rzeczy. Koncentrator zagęszcza tlen zawarty w powietrzu, więc żeby miał co zagęszczać, to pomieszczenie musi być regularnie wietrzone. Druga rzecz, musicie mieć z tyłu głowy to, że gdyby coś się wydarzyło, nie będzie prądu, to musicie mieć jakieś awaryjne zasilanie tego urządzenia, bo pojawi się problem. Jeśli chodzi o alternatywne zasilania, możecie sobie zobaczyć na moje inne filmy, inne moje wpisy i tam na pewno znajdziecie odpowiedź, co jest Wam potrzebne. Do zasilania koncentratora tlenu nie potrzebujecie wielkiego urządzenia. Koncentrator tak naprawdę pobiera bardzo mało zasilania i to nawet niewielkie urządzenie, coś w rodzaju UPS-u, powinno na jakiś czas Wam wystarczyć. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie pytania, piszcie, dzwońcie. Postaram się, aby w Szkole Przeżycia było znacznie więcej takich filmików. Wkrótce opiszę Wam inne urządzenia, co potrzebujecie, aby sobie radzić, gdyby coś się wydarzyło. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdrawiam.